Przy ulicy Koziej 2 w Tykocinie wznosi się wielka synagoga zbudowana w 1642 roku. W XVIII wieku dobudowano do niej niską wieżę, w której znajdowało się więzienie dla Żydów. Z trzech stron przylegają przybudówki, niegdyś sklepiki, domy nauki, przedsionek i babince. Dawniej synagogę otaczał mur arkadowy z bramą, który po wojnie nie został odbudowany. Przy tym murze układane są kamienie jak na macewach w żydowskim Kirkucie. Do sali modlitewnej prowadzi wejście przez obszerny przedsionek, który niegdyś mieścił biura kahału, czyli zarządu gminy, i sąd gminny. Posadzka sali modlitewnej jest obniżona. Jest to nawiązanie do słów z psalmu „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie”. Po środku głównej kwadratowej sali modlitewnej, która ma wymiary 18 metrów na 17,60 i wysokość 9 metrów, znajduje się bima. Bima opiera się na 4 masywnych filarach z bogatą renesansową dekoracją zakończoną baldachimem. Na bimie umieszczono psalmy w języku hebrajskim i aramejskim. Bima to w języku hebrajskim podwyższenie, do którego prowadzą schodki, w tym przypadku z obu stron. Otacza ją drewniana balustrada. Odczytywana jest z niej Tora i księgi prorockie oraz prowadzone są modlitwy. Na ścianie wschodniej znajduje się manierystyczny, rzeźbiony w kamieniu niezwykle piękny Aron HaKodesz. Flankują go 2 kolumny. W nadstawie korona, która podkreśla ważność tego miejsca. Po bokach stoją Hanukije, 9-ramienne świeczniki zapalane podczas święta Hanuka. Warto zwrócić uwagę na niezwykle piękny parochet, czyli kotarę zasłaniającą drzwiczki Aron HaKodesz. Jest on darem naczelnego rabina Polski Michaela Szudrycha i Fundacji Judaika. Widać na nim m.in. tablice mojżeszowe, czyli dekalog. Na ścianach znajdują się barwne polichromie, których głównym elementem dekoracyjnym obok ornamentów roślinnych są XIX-wieczne tablice z hebrajskimi i aramejskimi cytatami biblijnymi i tekstami modlitw. Sala modlitewna nakryta jest sklepieniem 9-polowym, popularnym w polskich synagogach. A to amut, czyli pulpit kantora. Stawiany był między bimą a Aron HaKodesz. Jeśli nie było mykwy, czyli rytualnej łaźni, przed wejściem do sali modlitewnej obmywano ręce w takiej umywalce. Salę oświetlają żyrandole typu pająk. We wieży i w babieńcach urządzono wystawę niezwykle cennych judaików. To stół szabasowy nakryty do uroczystej kolacji. Na stole talerze sederowe i kielichy kiduszowe na czerwone wino. W gablocie filakterię, inaczej tefilin. 2 pudełka z 4 ustępami Tory pisane w języku hebrajskim. Tu z kolei szereg kielichów kiduszowych oraz besaminków do przechowywania wonnych ziół, zwłaszcza goździków, muszkatu, ziela angielskiego. Talerz sederowy i arba minim, splecione gałązki palmy, wierzby i mirtu na święto Sukot oraz tałesy nakładane na głowę podczas modlitw. Bardzo dobrze zachowany zwój Tory oraz ciekawa Hanukija w kształcie szkatuły.
Korona tory z dzwoneczkami, które dzwoniły przy wyjmowaniu tory z Aron HaKodesz. Wtedy wierni wstawali. Na ścianach wisi szereg obrazów i grafik Józefa Charytona, polskiego malarza i działacza społecznego. Artysta był w czasie wojny świadkiem Holokaustu w getcie wysokim litewskim. Po wojnie stworzył wiele obrazów i rysunków pokazujących życie Żydów na poljskiej prowincji. Tak wygląda sala modlitewna z perspektywy Babińca. Makieta Wielkiej Synagogi i domu talmudycznego przed wojną. Menora, żydowski świecznik o 7 ramionach, jeden z najstarszych symboli w żydowskiej sztuce kultowej. I jeszcze jeden widok na salę modlitewną, tym razem na Aron HaKodesz.